Czołg IS-2 to jeden z najpotężniejszych czołgów II wojny światowej. Jego kombinacja mocnego uzbrojenia, opancerzenia i możliwości manewrowych czyniła go niezwykle groźnym przeciwnikiem na polu bitwy. Ale aby lepiej poznać konstrukcję IS-a II, cofnijmy się do projektu czołgu uniwersalnego KW-13. Na początku lat 40. Sowieci doszli do konkluzji polegającej na tym, że po co im powolne czołgi KW, skoro mają szybsze i równie dobrze uzbrojone czołgi T-34. KW-1 oferował jedynie od siebie dużo lepszy pancerz, aczkolwiek po przezbrojeniu pancerów trzecich i czwartych był on już bezużyteczny. W związku z czym postanowiono zmodernizować kadłub KWK i tak powstał KW-13. Jednak po wprowadzeniu przez Niemców na front czołgów typu Pantera i Tygrys, projekt czołgu uniwersalnego porzucono i zaczęto pracę nad nową linią czołgów ciężkich oznaczonych jako IS. Pierwszym z nich był oczywiście IS-1. W czołgu wykorzystano rozwiązania z KW-1S, KW-85 oraz z KW-13. Posiadał on armatę kalibru 85 mm, przewyższającą możliwości T-34 ze starą 76. Pierwsze testy pokazały, iż przedni pancerz czołgu IS-1 jest z łatwością przebijany przez czołgi Panther z bardzo dalekiego dystansu. Dodatkowo radziecka 85 była w stanie przebić Panterę jedynie z bliskiego dystansu, ale niemieccy dowódcy rzadko dawali sobie podjechać tak blisko radzieckim czołgom. W czasie gdy IS-1 wchodził do produkcji seryjnej, Sowieci sfinalizowali projekt wieży dla T-34 z 85 mm armatą, w związku z czym czołg średni zaczynał dorównywać siłą ognia nowemu czołgowi ciężkiemu i znowu jedyne co będzie miał do zaoferowania to nieco lepszy pancerz i Sowieci wrócili do punktu wyjścia. W związku z czym postanowiono przezbroić IS-a I na 122 mm armatę D-25 i tak powstał IS-2. Został on wprowadzony do produkcji pod koniec 1943 roku, a już wyprodukowane IS-y pierwsze, które jeszcze nie dojechały na front, kazano zawrócić w celu relatywnie taniego przezbrojenia na armaty 122 mm. Dzięki nowemu uzbrojeniu był on w stanie przebijać niemieckie pojazdy z odległości 1000 metrów bez większego problemu. Szybkostrzelność wynosiła w nim do 6 strzałów na minutę. Na pokład zabierał on jedynie 28 pocisków, co wiązało się z tym, że wiele maszyn musiało uzupełniać amunicję i paliwo nawet 3 razy dziennie. Jednostkę napędową stanowił tu wysokoprężny 12-cylindrowy silnik W2 o mocy 520 koni mechanicznych, dzięki czemu czołg był w stanie rozbujać się do 37 km na godzinę. Na początku 1944 roku sztaby generalskie nakazały modernizację czołgu IS-2 w celu polepszenia przedniego pancerza. Pierwsze czołgi IS-2 posiadały w zasadzie identyczne kadłuby co do jego poprzednika, a jak wcześniej wspomniałem, przednia część czołgu IS-1 była z łatwością penetrowana przez niemieckie maszyny. I tutaj największym problemem był ten charakterystyczny schodek, odziedziczony jeszcze po czołgach KW. W odpowiedzi na te wymagania stworzono nowy projekt przedniej płyty, nazywany prostym nosem. Wykazywał on duże możliwości odbijania niemieckich pocisków z Tygrysów czy Panther, no oczywiście z wyjątkiem dolnej płyty, ale nawet we współczesnych czołgach ten problem nie został jeszcze do końca rozwiązany. Minusem tego rozwiązania była słaba widoczność kierowcy, w związku z czym nad przedziałem kierowcy dodano jeszcze 2 brytyjskie szkiełka Mark IV. IS-y drugie były wykorzystywane w wielu akcjach odwetowych na III Rzeszę, w tym także bitwie o Berlin, gdzie czołgi dostały charakterystyczne białe pasy na wieży. Ogółem wyprodukowano 3400 egzemplarzy tego czołgu, które były wykorzystywane w wielu państwach bloku wschodniego, w tym przez Polskę i Czechosłowację. A tak prezentuje się klockowy model IS-a II. Jest on wykonany w skali 1:28 i powiem Wam, że jak na pierwsze wrażenia naprawdę jest to bardzo dobry model, zwłaszcza w tej skali. Mamy tutaj użyte bardzo dużo różnych technik, także jeśli szukacie jakiegoś fajnego doświadczenia, którego nie mieliście od dawna w budowaniu modeli z Kobi, no to ten model powinien być właśnie dla Was, ponieważ tutaj na przykład przednia płyta jest wykonana bardzo fajnie, na zawiasie tutaj jeszcze od spodu jest fajne łączenie, z tyłu tak samo. No i dodatkowo jest oczywiście silnik, ale do tego przejdziemy później. Ja zakupiłem ten model w edycji limitowanej, także mamy tutaj dodatkowe elementy. Przede wszystkim dwie figurki. Pierwszą z nich jest taki oto radziecki czołgista. No naprawdę bardzo mi się spodobał. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem tą edycję limitowaną, to po prostu stwierdziłem, że kupię ją specjalnie dla tej figurki. Naprawdę tak, to jak ona jest wykonana, to jest po prostu wow.
Mamy tutaj bardzo liczne detale w postaci medali, tutaj jakiś kieszonek, kabury, twarz też bardzo ładna. Mamy takie no dosyć wysokie buty tutaj oraz mamy tutaj nadruk z tyłu. No wydaje mi się, że jedna z moich najcenniejszych i najładniejszych zarazem figurek w mojej kolekcji. Naprawdę cieszę się z tej figurki. A drugą jest taka oto pani. Została ona nazwana jako kierowniczka ruchu drogowego. Zresztą ma tutaj takie dwie flagi dołączone w zestawie. No i wracając, ma ona bardzo ładny tutaj beret z czerwoną gwiazdą. No, bardzo ładnie to wygląda. Twarz, no taka, w sensie sam odlew tej twarzy już jest ten starszy, aczkolwiek mamy tutaj już tą nową figurkę, jeśli chodzi o tutaj tułów oraz o nogi. Ja mam tutaj gdzieś tą starszą. To jest też z limitowanego zestawu, tylko z Hetzera. No właśnie. No widzimy lekkie różnice pomiędzy nimi. Ta wersja jest po prostu chudsza, no i wydaje mi się, że ta po lewej po prostu lepiej wygląda. Jest bardziej dostosowana do dzisiejszych realiów figurek Kobi. Same nadruki ma bardzo ładne. Spójrzcie tutaj na torsie. Też jakieś odznaczenia, liczne kieszonki. Tutaj pas na dole. Kolejne odznaczenia po boku. No i z tyłu też są jakieś tam nadruki. Z tyłu tutaj widzimy oczywiście Mozina, tutaj z lunetą snajperską. Teraz trochę mniej ekscytujące dodatki. Mamy tutaj oczywiście plakietkę z napisem nazwy tego modelu. Tak. Dalej mamy podstawkę pod silnik. No, z silnikiem zaraz się zajmiemy. Jest tutaj nazwa Kharkiv model W2-10. Dalej są trzy takie tak zwane czeskie jeże. Mamy dwa druty kolczaste w kolorze szarym. Kilka worków z piaskiem, trochę ognia. Mamy dwie beczułki, no i chyba mięsko, jeśli chodzi o edycję limitowaną, a mianowicie taka oto kamieniczka. Powiem Wam szczerze, że jestem zaskoczony i pozytywnie, i negatywnie. Pozytywnie dlatego, że wygląda ona bardzo ładnie. Naprawdę tutaj te zaoblenia na bokach tej konstrukcji wyglądają bardzo dobrze. Tutaj te okienka, tutaj jest napis Berlin bleibt Deutsch, czyli Berlin pozostaje niemiecki. Tutaj przekazu nie muszę tłumaczyć chyba. Mamy też bardzo ładne tutaj okienka w piwnicy, latarnie oczywiście, no i tutaj jeszcze jakiś tam gruz. Z tyłu tak to się prezentuje. Ale dlaczego jestem zaskoczony negatywnie? Ano dlatego, że zobaczcie jak to wygląda przy ISie. No po prostu no tak, nie wygląda to może jakoś mega spektakularnie. Ja bym powiedział, że ona była bardziej projektowana pod skalę 1:35. No ale mimo to wydaje mi się, że bardzo ładna konstrukcja. Jak za te 30 zł, które musimy dopłacić do edycji podstawowej, no to wydaje mi się, że no opłaca się dosyć. Przechodząc już do samego ISA drugiego, wygląda on w ten oto sposób. Wydaje mi się, że bardzo udany model, jeszcze raz co powiem. Przód w ogóle mega, po prostu mnie rozwalił. Tutaj mamy bardzo dużo ładnych, skośnych elementów. Tutaj są te nowe, które chcieliśmy mieć w T34, tym starym. Przednia płyta jest pod skosem, tutaj częściowo, tutaj jest normalne budowanie, mamy lampkę, tutaj jest nadrukowany wizjer, tutaj kolejne jakieś nadruki. Mamy numer tego czołgu 433. Ja szczerze nie mogłem znaleźć dokładnie tego egzemplarza na zdjęciach, więc nie wiem, czy to jest model wymyślony przez Kobi, czy ja nie mogę czegoś doszukać. W każdym razie dalej widzimy tutaj zapasowe gąsienice, które miały służyć dopancerzeniu dolnej płyty, która była oczywiście przebijana przez pantery, a jak żeby inaczej. Błotniki prosto, ale bardzo ładnie. Dalej tutaj widzimy wsporniki dla błotników. No fajnie to wygląda, naprawdę z tych nowych elementów od migów. Z boku tutaj widzimy łopatę, jakiś tutaj dodatkowy lewar chyba. Tutaj są oczywiście dwie beczki z paliwem. No i samo podwozie wydaje mi się, że jest bardzo ładne. Tutaj na koła trakcyjne padł taki dosyć nietypowy wybór, a mianowicie są te koła od starych Jeepów z tymi takimi tutaj tulejkami wciśniętymi. No powiem Wam, że bardzo ładnie to wygląda. Jak ja bym budował swojego ISA, no to nie wpadłbym na to.
Czołg jeździ naprawdę bardzo fajnie. Dobra, przejdźmy jeszcze do drugiej strony. A jeszcze a propos tych kół, no to jak będziecie sobie wbijać te tutaj tulejki na te większe koła, no to ja polecam najpierw te tulejki tyłem położyć po prostu na blacie, a później wciskać te koła, no bo inaczej to po prostu popsujecie sobie ręce i nie polecam, szczerze mówiąc. Dalej tutaj widzimy taką skrzynkę przedłużaną, mamy tutaj piłę, bardzo ładnie wykonane, tutaj jest kłoda drewna, tak. Tylna płyta też wygląda znakomicie po prostu. Mamy tutaj pełno różnych nadruków, jakichś nitowań. Mamy tutaj oczywiście zawiasy od tylnej płyty, która mogła być oczywiście zdejmowana do tyłu. No i tutaj mamy jeszcze takie pomniejsze włazy dostępowe do przekładni. Tak, od spodu widzimy haki, kolejne ogniwo. Tutaj takie przedłużane błotniki, tutaj nadrukiem. Tak, mamy tutaj jeszcze podpórkę pod działo, która powinna działać. Jak sobie znajdziemy tutaj pojedyncze to ogniwa działa, no to powinna faktycznie nam wspierać to działo, więc bardzo fajnie. No i mamy oczywiście jeszcze linę. A na górze tutaj już widzimy więcej detali. Mamy tutaj takie wloty do chłodnicy. Tutaj jest klapa dostępowa do silnika. Proszę bardzo, jeszcze niewiele tutaj widać, ale to zaraz. Tutaj są kolejne wloty powietrza, tutaj są wyloty spalin. No i możemy sobie zdjąć ten tylny panel. Proszę bardzo, tak to się prezentuje. No i w środku widzimy po prostu piękny silnik. Tego tutaj jeszcze nie widać, ale tam jest z tyłu odwzorowana przekładnia. Więc no wydaje mi się, że projektant starał się jak mógł uwypuklić ten model, jeśli chodzi o środek. A ze środka oczywiście możemy wyjąć sobie silnik. Ok. Mam tu jeszcze podstawkę oczywiście, więc nie korzystam teraz. Proszę bardzo, jak ten silnik się prezentuje. No wydaje mi się, że to jest obecnie najlepszy silnik, jeśli chodzi o Kobi. Po prostu to, jak ten silnik wygląda, to jest po prostu rewelacja. Tu jest tyle technik różnych użytych. No tak samo jak w przypadku ISA, nie? Ale naprawdę tutaj mamy pełno różnych małych elementów. Widzimy tutaj zaczepy po jednej, po drugiej stronie, żeby tutaj zaczepić do środka, jakoś żeby to się trzymało. Tutaj mamy też, nie wiem jak to nazwać, nie znam się na silnikach, ale też takie charakterystyczne elementy. Tutaj jakieś kolejne koła, bardzo ładnie wykonane. O. No i tutaj jeszcze jakiś element z boku. Naprawdę super to wygląda. No i wydaje mi się, że ten silnik mógł być po prostu osobnym zestawem. No. Przechodząc do wieży, z przodu widzimy tutaj długą 122 mm armatę. Co ciekawe, hamulec jest to ten sam, który mieliśmy w Ferdynandzie, tylko oczywiście odpowiednio powiększony. No i częściowo tutaj nadlany, aby wytrzymywał strzały z tak potężnej armaty oczywiście. Samą armatą możemy sobie oczywiście ruszać, niestety nie ma ona dosyć dużego zakresu, tylko lekko w górę i prawie wcale w dół. Jarzmo jest wykonane chyba najgorzej. Wydaje mi się, że to jest najgorsza część tego czołgu, ponieważ tutaj powinny się po bokach znaleźć takie zaokrąglenia, przechodzące jeszcze odtąd tutaj do oczywiście do samego jarzma. Ja sobie oczywiście wybrałem edycję limitowaną, więc mam tutaj dodatkowe te białe pasy, które były charakterystyczne dla egzemplarzy walczących w Berlinie. Mamy tutaj oznaczenie 7. Gwardyjskiej Brygady Czołgów Ciężkich, tak, jeśli się nie mylę. Dalej tutaj widzimy oczywiście numer tego czołgu, mamy tutaj kolejne poręcze. Z drugiej strony jest praktycznie to samo, chociaż no tutaj konstrukcja wieży się nieco różni pomiędzy dwoma bokami. Z tyłu widzimy jarzmo karabinu maszynowego, no i sam karabin. U góry tutaj widzimy dwa peryskopy, jest kopułka wentylacyjna. Tu jest też taki charakterystyczny drążek, na którym był tutaj taki mechanizm otwierania włazu. Możemy sobie go oczywiście otworzyć. Tutaj po boku też mamy drugi. No i tutaj widzimy miejsce dla dwóch załogantów. Aczkolwiek odnośnie jeszcze tego włazu, no nie powinien się w ten sposób otwierać, no chyba że i znowu się mylę.
On powinien mieć klapki na te strony, ponieważ tutaj było mocowanie na karabin deszka. No więc taki błąd, ale jak ja bym chciał na przykład przemieścić sobie na drugą stronę, no to zobaczcie, tutaj mamy też nadruk na tym włazie, więc no, nie za bardzo mogę. No i przechodząc już płynnie do podsumowania tego odcinka, wydaje mi się, że jest to jeden z najlepszych zestawów tego roku. Co prawda nie mam ich na razie zbyt dużo, ale naprawdę jest to model pełen polecenia. Doświadczenie z budowy jest tutaj bardzo dobre. Dodatkowo mamy możliwość zakupu edycji limitowanej, w której znajduje się ta oto piękna figurka. No i szczerze, jeśli macie wybór pomiędzy edycją standardową a edycją limitowaną, no to ja Was zachęcam do dopłacenia tych 30 zł i kupienia sobie edycji limitowanej, bo naprawdę warto. A na dzisiaj to by było tyle. Trzymajcie się, cześć!